Hejka, tu Ewka. Witam na moim kanale. Kochani, na samym początku chciałabym Wam podziękować za Wasze lajki, za komentarze. Witam serdecznie nowych widzów oraz osoby, które są już ze mną od jakiegoś czasu. Kochani, przepraszam za taką trochę dezinformację, ale postanowiłam się doedukować w temacie, jak to jest, kiedy ktoś kupuje dom. Chciałabym Wam też powiedzieć, jak wygląda Purpublix, jak się z nimi współpracuje oraz o naszym ostatnim chętnym kupującym. Więc, no kochani, na naszym przykładzie, tak na początku, z tego jak u nas było. My ofertę na dom złożyliśmy 13 marca. W maju było podpisanie pierwszych kontraktów. Kilka dni później został pobrany depozyt i ten depozyt trafił do prawników. Po jakimś czasie, no tam wiadomo, no był kontakt jeszcze z prawnikami, to już później właśnie nasz advisor się tym wszystkim zajmował ogólnie. Później dopiero w lipcu mieliśmy podpisanie tego contract exchange. I to właśnie ten contract exchange to jest ten moment, kilka dni przed wymianą kluczy, kiedy to już taki ostatni moment, do kiedy można się wycofać, zanim się podpisze ten contract exchange. Więc tak naprawdę można się wycofać po kilku tygodniach, a nawet po kilku miesiącach, ponieważ cały proces może trwać od 6 tygodni do nawet 6 miesięcy. To jest bardzo indywidualne i wszystko zależy. Ale no tak jak mówię, niestety tutaj kupujący ma duże prawo, może się wycofać w każdej chwili. No druga strona też, prawda, bez podania przyczyn. Do czasu tego podpisania w sumie contract exchange. Więc no, jest to takie bardzo stresujące. Jest to bardzo stresujący czas i no wiadomo, wtedy oferty nie ma na rynku, nikt nie ogląda i kiedy ten cały proces jest już taki kontynuowany, no to po prostu się siedzi jak na szpilkach. No i zobaczymy, czy ktoś się nie rozmyśli. Okazało się, że łatwo było kupić dom, trudniej jest go sprzedać. No ale cóż, mam nadzieję, że jakoś damy sobie z tym radę i będzie ok. No kochani, jak to jest z tym Purpublix? Ponieważ chyba się okazuje, że to nie jest taka standardowa agencja, jak nam się wydawało. Pierwsze co, to podpisuje się z nimi umowę na 10 miesięcy i kosztuje to 999 funtów. I jest to fee, które nie jest zwrotne, nawet jeżeli dom nie zostanie sprzedany. Więc no w takim wypadku no po prostu tak czy inaczej trzeba zapłacić. Jeżeli się chce, żeby agentka przychodziła i pokazywała dom, to trzeba zapłacić 350 funtów dla niej. My nie skorzystaliśmy z tej opcji, ponieważ mamy Dafiego i wiadomo, nie chcielibyśmy, że ktoś przyjdzie, jak nas nie ma, a tam będzie jakaś niespodzianka, albo Dafi będzie biegał i kogoś gryzł po kostkach. Więc my umawiamy się sami. I tutaj dzięki temu, że jest aplikacja, my widzimy, jak ktoś chce sobie zabukować oglądanie, wtedy my to potwierdzamy lub nie. Jeżeli godzina nam nie pasuje, to się kontaktujemy sami z tą osobą, umawiamy inną godzinę lub inny termin. Więc to jest fajne. Tak samo jest, jeżeli chodzi o ofertę. Są dwie opcje, dwie możliwości złożenia oferty. I tutaj tak, jeżeli się nie poda prawników, to będzie to oferta taka provisional offer. Nic nieznacząca za bardzo, ale ogłoszenie już nie będzie dostępne na markecie. Będzie dostępne jako sold under offer, ale no nie będzie dostępne jako normalna oferta, więc możliwość znalezienia go jest nikła. Wiadomo, czyli takie wstrzymanie, ktoś sobie zostawia taką otwartą furtkę. Ktoś kupujący. Ale jeżeli osoba zainteresowana poda od razu prawników, to automatycznie ta oferta zostaje zaakceptowana. Tak, znaczy my musimy zaakceptować ofertę tak czy inaczej, ale wtedy dom automatycznie jest jako sprzedany i zaczyna się już ten cały proces. No oczywiście można się wycofać, to na pewno. No tylko mówię, no tutaj to my mamy na przykład opcję, którą ofertę wybrać. I takie oferty, złożyć ofert w aplikacji może kilka osób. My musimy zaakceptować jedną, tak? No tutaj była właściwie okazało się, że my zaakceptowaliśmy
dwie oferty były provisional, więc mogliśmy zaakceptować dwie. No i tutaj kupujący pan numer 1, tak zwany przeze mnie maruda, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę tak go nazywając, ale pomijając fakt, że pan chciał przyjść trzeci raz, oglądać to samo, to dziwne dla nas było te jego 100 pytań na takich osobistych pytań, bo no, co go obchodzi, co będzie robił mój brat? A tu było, a co będzie robił brat? A co będą robić ci, co wynajmują, co mieszkają? A gdzie oni pójdą? To, że pytał nas, dlaczego sprzedajemy dom, rozumiem. Powiedziałam, bo chcemy wracać do Polski. Ale po co go interesuje, co będzie robił mój brat? No przecież nie będą razem mieszkać. No i tutaj było to takie, ta wścibskość, a najlepsze jest to, że pierwsze oglądanie było ze mną, ten pan oglądał pierwszy raz ze mną, a drugi raz był Wojtek, bo ja nie mogłam. I zadawał i dla mnie, i dla Wojtka praktycznie te same pytania. Chyba chciał sprawdzić, czy oszukujemy, czy nie. I dlatego wydaje nam się, że jednak ten pan jest trochę śliski. I tak się okazało właściwie, że mieliśmy rację. Ale nasza agentka, no tak, no ten pan dzwonił do agentki, tak rozmawiał z nią też. I ona jednak później tak na szybko przekonała nas, że to będzie dobra oferta, tak, jest oferta, trzeba akceptować. Ogólnie pan złożył nam ofertę w poniedziałek. Pytaliśmy, ma pan prawników? Tak, mam. No może miał, ale nie podał. I zrobił to tak, że przez tydzień po prostu wszystko było wstrzymane. Nikt nie mógł już oglądać domu, ale on miał sobie tą otwartą furtkę. No i tak zwlekał. No podam, no to, że on musi w banku sprawdzić, czy on dostanie na wyższą kwotę kredyt, bo on się starał na inną wcześniej. To i zajęło mu to aż tydzień. Jak dostaliśmy ofertę od inwestora, to po prostu powiedzieliśmy, że no musi się albo zdecydować, albo nie. No bo musimy zaakceptować którąś ofertę, tak? No też nie będziemy czekać tygodniami. No i to pan się zdecydował. Podał swoich prawników o północy. Stajemy rano, dom sprzedany, fajnie. Następnego dnia no, napisałam wiadomość, że dziękuję, że się cieszę, że służę pomocą i tak dalej. Później wieczorem dostaję info, a nie no sorry, ale się rozmyśliłem, bo jednak ten dom się nie podoba mojej rodzinie. No wszystko spoko. Tylko kiedy ten pan już podał prawników i cały proces się rozpoczął, ta druga oferta automatycznie została zdjęta, więc właściwie zostaliśmy z niczym. Czyż to nie było wredne? Wydaje mi się, że po prostu specjalnie to zrobił, bo nic go przecież nie kosztowało podanie prawników. Nic się nie rozpoczęło tak naprawdę, no ponieważ no, w 24 godziny to się tak nic za bardzo szybko nie rozpoczyna. No i po prostu wyszło jak wyszło. No, czuliśmy, że tak będzie. Czuliśmy, że może być coś nie tak, no bo tak jak mówię, ten pierwszy kupujący był jaki był. My jednak skłanialiśmy się na, aby sprzedać dla inwestora. No i tutaj też była rozmowa na ten temat z naszą agentką. Ona mówi tak, no ja się kontaktowałam z inwestorem, 4 wiadomości wysłałam, a on mi nic nie odpisał. Więc piszę do tego inwestora, no czy on jest dalej zainteresowany i czy agentka się z nim kontaktowała. Więc on odpisał, że tak, no jest zainteresowany, no ale agentka zadzwoniła do niego raz, on próbował się z nią skontaktować, 2 razy odzwaniał, ale bez odzewu. No i tak się zastanawiam, kto tu oszukuje. Biorąc pod uwagę to, że agentka zawsze nas namawia, sprzedawaj nieważne co i za ile, to myślę, że myślała, że tutaj faktycznie będzie to jednak sprzedaż od tej osoby prywatnej i po prostu olała inwestora, że tak powiem. Myślę, że miała pewnie jakieś do niego pytania, może które musi zadać przed akceptacją oferty czy coś. No i po prostu chyba no już miała, nie przejmowała się po prostu inwestorem. Wydaje mi się, że no inwestor, tak, ja rozumiem, też może się rozmyśleć w każdej chwili, ale jednak
Myślę, że chyba wszystko działa trochę szybciej. Jego prawnicy mogą być dużo szybsi. No a tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż z naszej strony, no to nie było to aż tak dawno ten dom kupowany. Myślę, że też może nie byłoby jakichś większych opóźnień. Więc może i by się udało sprzedać w ciągu 6 tygodni. No dla tej osoby prywatnej raczej nie sądzę. No ale jak widać, to osoba prywatna i tak zrezygnowała. My zostaliśmy na razie na lodzie, nie mamy żadnej oferty. No i znowu jest stres, znowu wszystko. Znowu będą oglądania. No i tak jak mówię, kurczę, łatwiej niestety było kupić niż teraz sprzedać. Kochani, zapraszam do kolejnych odcinków i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!